Dzień dobry, dzisiaj odcinek znowu niestandardowy na Dom i Drewno, ponieważ tematyka, którą chciałbym Wam pokazać, mogłaby pójść zarówno na kanale Druk 3D, na Testy TV, ale zdecydowałem, że jednak to puścimy na Dom i Drewno. Dlaczego? Dlatego, że chcę Wam pokazać efekt mojego zamówienia sprzętu, który Wy również jesteście w stanie sobie zamawiać samodzielnie, nie mając parku maszynowego typu drukarki 3D, plotery laserowe, centra obróbcze CNC, jakieś sprzęty do montowania płytek PCB, czyli do elektroniki użytkowej. I to wszystko oferuje Wam właśnie producent, który wykonał dla mnie to zlecenie. Nie otwierałem. Naprawdę zależało mi na tym, żebyście zobaczyli to równocześnie ze mną, ponieważ ja wykonałem naprawdę sporo wydruków prototypowych mojego standu do YOLOBOXa, czyli stand mój wygląda w taki sposób. O, tutaj wyciągnę ten komputerek. To jest akurat wykonane z bardzo dobrego filamentu z włóknem węglowym i przez to, że ja tych prototypów trochę wydrukowałem, to naprawdę przetestowałem różne materiały, ale nie drukowałem z tego, co tutaj przyszło. I zaraz zobaczymy sobie, jak to jest pakowane, jak to jest dostarczone i tak dalej, i tak dalej. Dobra, każdy element jest osobno zapakowany, więc raczej to powinno być bezpieczne. To dobrze. A później pokażę Wam również, jak to prosto się zamawia. Bo to też jest czasami uciążliwe, tak? Jeśli mamy utrudnioną jakby tą komunikację i utrudnione sposoby zamawiania takich rzeczy, a tutaj praktycznie wszystko robimy na stronie. Kurde, słuchajcie, to nie będzie takie krótkie rozpakowywanie, jakbym myślał. Więc myślę, że to są fajne takie usługi online'owe dla osób właśnie, które nie mają możliwości takich sprzętowych. O cholera. No, powiem Wam, że chyba mój wydruk jest gorszy. No, wygląda to jak z fabryki. Klasa światowa. Naprawdę genialne. Genialne. I tutaj mamy wydruki już z nylonu. Nylonu, który nie jest prostym materiałem. Ja jeszcze tutaj, powiem szczerze, chyba nic z tego materiału nie drukowałem, a to wygląda po prostu perfekcyjnie. Szacun, naprawdę. Dobra, to jeszcze lecimy z kolejnymi częściami. Materiałów, albo inaczej, ten park maszynowy, który ten PCBWay oferuje, to jest... Sam bym chciał mieć takie sprzęty, bo faktycznie można, słuchajcie, zrobić tam wtedy, no, nie chcę mówić, że prom kosmiczny, ale pewnie również by się dało, bo ilość materiałów, ilość kolorów, ilość wykończeń później tych wydrukowanych czy zrobionych na CNC elementów, no piękna sprawa. No i jeszcze ostatni element. To już jest, widzicie, bardzo delikatne. Te sloty tutaj teowe. Na co to jest? O, wezmę. Już Wam pokazuję. Czyli tutaj sobie wpinamy różne akcesoria fotograficzne. No naprawdę genialne. Wchodzimy w takim razie na stronę pcbway.com i tutaj interesować będzie nas zakładka CNC i druk 3D. Wchodzimy sobie w druk 3D
i pokaże nam się moduł już taki do wybierania i do uploadowania obiektów. Co tutaj weźmiemy? No może jakiś tam prosty model STL-owy przerzucę. Dobra, on już wpadł. I teraz dopiero zaczyna się zabawa z wyborem materiału. I zobaczcie, co w tym momencie jest dostępne. Mamy żywicę, mamy nylon, mamy PIK, ABS, PLA i tak dalej. Później dopiero, słuchajcie, metalowe. Można rzeczy robić aluminium, stal nierdzewna, tytan, stal narzędziowa. To jest szok, z czego dzisiaj można wykonywać te takie niskonakładowe wydruki. Weźmiemy sobie to, co ja tutaj miałem, czyli miałem nylon, HP12, właśnie, bo później jakby wchodząc, zobaczcie, wchodzimy w żywicę i mamy mnóstwo opcji do wyboru samej żywicy. ABS, zobaczmy, tutaj jest ABS, później mamy tutaj stal, tytan, stal narzędziowa, aluminium i zwróćcie uwagę też na to miejsce, czyli pokazuje nam się od razu wybór tej technologii druku. Dobra, tutaj bierzemy nylon, HP PA12. Mogą być też, zobaczcie, jeszcze z glass fiber, czyli z włóknem szklanym, jeszcze bardziej wzmocnione. I jeszcze można tutaj wykańczać te powierzchnie, ponieważ tak jak tutaj mamy po prostu wydrukowane tylko i wyłącznie z tego materiału, nic nie było, nie ma tutaj żadnej obróbki, to możemy również wykańczać te elementy malując w macie, high glossie. Dobra, tego tutaj już nie będę dawał. Co warto jeszcze tutaj zwrócić uwagę na co, to zakładka ilość. Zwróćcie uwagę również na ceny tych wydruków i jak cena schodzi w dół, jeśli zwiększacie nakład. Bo czasami faktycznie warto wziąć na przykład 10 sztuk, bo jest to zdecydowanie tańsze jednostkowo niż ten pojedynczy wydruk. Tyle w temacie. Powtórzę jeszcze raz, bo to ważne. Bardzo ciekawa opcja dla osób, które nie mają parku maszynowego, żeby wytworzyć takie rzeczy. Mają pomysł, mają możliwości modelowania, ale nie mają sprzętu, który to im wykona w taki sposób jak to. To jest naprawdę szacun wielki. Do zobaczenia wkrótce. Ja się biorę za składanie tego. Widzimy się niedługo. Na razie.